Roszponkarz w tej chwili wygląda tak. Ja byłem tak troszeczkę zazdrosny, że innym na filmach już są takie fajne, gęste, u mnie jest taka drobna. No ale u mnie jest od razu przy rancie balkonu, bez to jest taka drobniejsza, tu jest też mniej światła. Jest tu zdecydowanie ciemniej niż widać na nagraniu. Damy jeszcze troszkę podrosnąć i wtedy będę ją sobie już ładnie zbierać. Bo tutaj docelowe miejsce być dla papryki ody plus bazylia. Ale ta roszponka, no jak ona jeszcze trochę podrośnie, troszkę zostawię, może tyle. Taką kępkę, żeby ona potem wydała nasiona, będę chciał mieć potem świeże nasiona. To tak samo później. Tak. I ja z tą roszponką dosłownie nic nie robię. Ja ją rzadko podlewam, w ogóle zapominam o niej. I powiem wam, że ona jest dosyć taka prosta w obsłudze. Już troszeczkę z niej pozbierałem, dlatego jest taka, no była bardziej gęsta. Troszeczkę już z niej pozbierałem do kanapki i powiem wam, że całkiem. Więc roszponka w doniczce jak najbardziej na plus. Tylko wiadomo, tym jest większa doniczka, tym jest mniej wymagająca w obsłudze, bo nie ma tyle podlewania, bo wolniej przesycha. Jeżeli chodzi o tą moją środkową donicę, to jestem z niej zadowolony najbardziej, bo z jakiegoś powodu tutaj rośliny, sałaty najlepiej rosną. Tutaj będzie później oczywiście cukinia. Tutaj te sałaty, te ich baby leaves też pozbierałem troszeczkę. Tak samo liście z rzodkiewki, tylko patrzcie, jedne rzodkiewki są takie malutkie, znaczy duże, a jedne są takie malutkie. Jak posadzę tutaj już docelowe rośliny wszystkie, czyli tego pomidora jednego, tu i tutaj cukinię, tutaj już to będę budował tutaj grubą ściółkę, nie jakąś specjalnie grubą, ale grubą, żeby jak najmniejsza była utrata wilgoci. Te sałaty, nie wiem czy one będą jeszcze małe wtedy, jak będę już sadził. Jeżeli będą małe, to spróbuję je delikatnie wziąć i przesadzić gdzieś indziej. Tutaj po bokach już tutaj wrzucam jakieś pierdółki, przekwitające kwiaty pelargonii. Na tej kamerze jest to bardziej żywe, tutaj ma taki bardziej podgnity kolor na żywo. Na razie tutaj gdzieś na brzegi będę wrzucał te ich resztki roślinne, i będę powoli potem budować ściółkę. Bo w tamtej donicy tu już musiałem kilka razy podlać, bo cały czas naparzało tam słońce. Ale tam, gdy posadzę już docelowo wszystko, to też będę budować ściółkę. Tak samo przy brzegach donicy ziemia najmocniej przesycha. I to jest ten minus. I pewnie, słuchajcie, dlatego, tak obstawiam, dlatego może padły mi tutaj truskawki te. Ta jeszcze żyje. No trudno. Tutaj mam babkę okrągłolistną, ona mi się później przyda. Tego się muszę pozbyć, patrzcie co się porobiło. Na razie niech jest. Będzie potrzeba, to usunę. Jeszcze później ją popsikam. Roztworem z rumianku, z naparem z rumianku. Jeżeli spojrzymy na tą donicę, tutaj ziemia bardzo mocno opadła. Dlaczego? Bo tutaj tak samo to widać. Gdy przygotowywałem tą donicę, dawałem dużo resztek, wysypałem keramzyt, dużo ziemi, potem dużo resztek organicznych, jakichś tam takich rzeczy z truskawek, z bananów, z ziemniaków, wiecie, takie różne biośmieci. Potem zasypałem to znowu grubą warstwą ziemi, potem znowu coś tam podrzucałem, potem znowu grubsza warstwa ziemi. I już na tym posadziłem roślinę. I chyba to, myślę, im się najbardziej tutaj właśnie podoba. Znaczy, ja nie uważam, że te rzeczy się już tak szybko rozłożyły, ale ziemia najwidoczniej już mocno opadła. I dlatego budowanie ściółki w tym przypadku ja będę to przynajmniej robić, będę to praktykować.
I te rzeczy, które będą na samym dole tej ściółki, będą się powolutku rozkładały. Mikroorganizmy będą też tutaj pomagały, będą cały ten obieg robiły. Wiadomo, że to nie jest ziemia jak na dworze, więc to będzie przebiegało troszeczkę wolniej. Ale ta ściółka też będzie mocno odżywcza i dla roślin, i będzie zapobiegała szybszemu odparowywaniu, przesychaniu podłoża. Tu wam nie wiem, czy wam mówię. Tutaj miałem jeszcze... No, posuńcie się. Tutaj jeszcze sobie posadziłem czosnek. Tu. Normalnie kupiłem sobie czosnek w sklepie już taki bardziej podkiełkowany. Urwałem po ząbku i normalnie włożyłem w kwietniu. Może w połowie kwietnia. Tak samo słuchajcie, czekajcie. Tak samo słuchajcie, tutaj mam donicę z groszkiem i tak dalej. Tutaj będą sałaty, tutaj też będą czosnki, sałaty, jak to się nazywa? Szpinak. Takie różne rzeczy liściaste, zielone do jedzenia, takie sałatkowe. I tutaj też już buduję ściółkę. Tutaj jeszcze wziąłem na sturcję, taką mniejszą, ona to sobie potem wyrośnie, mam nadzieję. I tutaj powoli będę już wrzucam jakieś przykwitłe kwiatki z turczyka, jakieś tam listki uszkodzone, też te szypułki z truskawek, i tutaj będzie budowanie tej ściółki, żeby te rośliny miały jak najwięcej zapewnionej wilgoci i później z czasem rozkładające się te części uwolnią składniki aktywne, składniki odżywcze dla tych roślin, chociaż najważniejsze myślę, że tutaj będzie dla nich azot, skoro to są rośliny na zieleninę. Więc tak właśnie tutaj tym będę się kierował.